Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Odchamiamy się i dzisiaj mam dla Was książkę Potwory w ciemności, która pojawiła się, czy też została wydana przez wydawnictwo Open Beta. Niestety tytuł jest mocno nietrafiony w mojej opinii, bo Potwory w ciemności w żaden sposób nie nakierowuje nas na to, o jakiej grze jest ta książka, a jest ona o tytule, który nosi nazwę UFO Enemy Unknown. Nie tak dawno, chyba na streamie jakimś, czy nie pamiętam, czy w jakimś filmie, wspominałem, że będę recenzował tą książkę i było moje dosyć duże zdziwienie, że wiele osób nie wie, czym jest seria UFO Enemy Unknown, aczkolwiek to trzeba przyznać, że w latach 90., kiedy gra się pojawiła, ona tylko w Europie nazywała się UFO Enemy Unknown, natomiast w Stanach nosiła nazwę, cała seria nosiła nazwę XCOM i tak naprawdę XCOM potem został zaadoptowany już na cały świat i dzisiaj już nie ma UFO, ale jest XCOM, więc seria XCOM mam nadzieję, że jest dla Was bardziej rozpoznawalna niż UFO Enemy Unknown. Sama książka to tak naprawdę historia Juliana Golopa, twórcy pierwszego UFO Enemy Unknown. Ja będę mówił UFO, bo chyba tak się przyzwyczaiłem. Dla mnie to zawsze będzie UFO, nigdy nie będzie XCOM, zawsze to będzie UFO. Od początku, gdy zaczął interesować się grami, aż po ukończenie pierwszej części UFO Enemy Unknown. I na tym książka się kończy. Znaczy ona dotyczy tylko i wyłącznie tej pierwszej części gry. W latach 90. UFO Enemy Unknown wydane przez Microprose było bardzo ważną grą. Było jedną z najlepszych, czy też najlepiej ocenianych gier strategicznych swoich czasów. Była to strategia turowa, w której walczyliśmy właśnie troszkę w stylu Jagged Alliance, znaczy chodzi o samą turówkę, żeby Wam bardziej to określić, jak to wyglądało. W rzucie izometrycznym walczyliśmy, byliśmy ziemią, walczyliśmy z obcymi, którzy chcieli skolonizować chyba naszą planetę. Gra była, wydaje mi się, z kilku powodów zapamiętana. Przede wszystkim bardzo trudna. Wiele osób nie ukończyło. Ja też nie ukończyłem UFO Enemy Unknown. W tamtych czasach, w latach 90., gdy byłem jeszcze młodym, pryszczatym nastolatkiem, trochę brakowało mi na to chyba jakiejś takiej pokory i zaparcia, żeby skończyć UFO Enemy Unknown. Natomiast grałem w to dosyć dużo i pamiętam, że tytuł był naprawdę niezły. Przynajmniej na lata 90., kiedy ta gra się pojawiła, to wyglądało to naprawdę dobrze i grało się w to naprawdę dobrze. I książka opisuje całą genezę powstania tej gry. Aczkolwiek autor David L. Craddock bardzo dużo w książce poświęca dzieciństwu Juliana Golopa, który, no ja o tym nie wiedziałem tak naprawdę, ale z tej książki się dowiedziałem, że wcześniej projektował gry planszowe. I bardzo dużo jest tutaj poświęcone, bardzo dużo materiału jest poświęcone grom planszowym, które Julian Golop projektował, wyjaśnianiom, zasadom, opisywaniem zasad tych gier planszowych, które nikt z nas nigdy nie zagra. I wydaje mi się, że to trochę takie jest za dużo lania wody w tej książce. Za bardzo autor za bardzo się skupia na rzeczach, które tak naprawdę nie są istotne. No ja rozumiem, że on wyszedł jakby z gier planszowych, które są po prostu turowe siłą rzeczy i jakby to był jego początek i jakby on zainteresował się, potem tworzyli właśnie takie gry turowe, no ale to wystarczyło tylko wspomnieć, a tutaj mamy rozwleczone to na wiele stron i faktycznie ten początek książki jest bardzo ciężko się to czyta. No chyba, że są osoby, które interesują się faktycznie grami planszowymi, tylko tak jak mówię, z tego co wywnioskowałem, wiele tych gier nigdy nie powstało. Ten Julian Golop robił te gry dla własnych potrzeb i grał w nie z kolegami, więc dziwnie się to czyta o jakichś historiach, których nie mamy żadnego odniesienia jakby do rzeczywistości, tak? Natomiast sama historia powstania gry, no nie jest to książka jak o twórcach Duma, nie jest to książka jak o anarchistach z Rockstara.
jest to książka, znaczy Julian Gollop nie był osobą kontrowersyjną. To nie jest postać, która jest rozpoznawalna jak Hideo Kojima, nie ma takiej charyzmy i to widać w tej książce, że ta historia jego jest taka bardzo spokojna i nie ma w niej, tak naprawdę no muszę przyznać, że ta historia Juliana Gollopa nie ma w sobie nic interesującego, jeżeli chodzi o jego samego jako osobę. No był takim, po prostu, no był programistą i tyle, tak? I jakby nie ma w tym jakichś takich pikantnych szczegółów, które w większości książek znajdziemy, znaczy w wielu książkach znajdziemy o tych bardziej takich twórcach kontrowersyjnych, tak? I to jest właśnie fajne. Natomiast tutaj widać, że to jest takie, to jest trochę tak jak czytałem książkę o Sidzie Meierze niedawno. I też Sid Meier to jest postać, która jest absolutnie fantastyczną osobą i jego wkład w rozwój gier, wideo jest absolutnie nie do przecenienia, ale powiem wam, że no jest nudnym typem i to widać, nie? Że był lepiej mi się czytało na przykład historię Kena Williamsa, który też nie był jakimś super ekstra charyzmatycznym gościem, ale tam przynajmniej było jakieś takie ciekawostki z jego życia, które faktycznie jakoś się to lepiej... To nie znaczy, że oczywiście Potwory w ciemności czyta się źle, bo czyta się dobrze i jeżeli chodzi o samo powstanie gry, to zawsze jest mega ciekawa historia. Natomiast pytanie jest takie, czy interesuje was powstanie UFO Enemy Unknown? No jest to gra, która dzisiaj, jak już samemu na własnoręcznie sprawdziłem, dla wielu ta gra to jest dzisiaj nic nie mówi, tak? UFO Enemy Unknown nikt nie kojarzy. Nawet myślałem, że może więcej osób będzie kojarzyło dodatek, czy też drugą część, która się nazywała Terror from the Deep, która była podobno jeszcze lepsza, przez krytyków przynajmniej uważana za lepszą, ale też ludzie tak nie za bardzo. Już jak mówi się XCOM, to gdzieś już coś tam kołacze, ale no mało ludzi pamięta tą grę, dlatego to nie jest książka dla wszystkich, wydaje mi się. Dla osób, które interesują się historią gier wideo, UFO Enemy Unknown było na pewno bardzo ważną pozycją, jeżeli chodzi o gry komputerowe w tamtym czasie, bo to tak naprawdę na konsolach to nie wiem, nawet, głównie to była gra na PC-ta i ona wyszła na PC-ta i to był bardzo ważny tytuł wśród gier PC-towych, strategicznych, turowych i Julian Gollop w pewnym momencie może nie stał się jakąś super gwiazdą, ale był w jakiś sposób łączony z grą UFO Enemy Unknown. Natomiast dzisiaj po latach widać, że gra gdzieś tam została zapomniana. Znaczy, no wiadomo, XCOM nie jest jakąś silną marką, może tak, ona ma bardzo głębokie korzenie, jeżeli chodzi, bo mówię, to ona sięga jeszcze czasem, początku lat 90., ale nie jest jakąś marką dzisiaj tak super rozpoznawalną, jakoś super popularną, więc jest to w pewien sposób też zrozumiałe, że powrót do historii pierwszej części XCOMa, czy też UFO, no jest takim dosyć doświadczeniem dla wielu, może być zupełnie abstrakcyjnym, tak, bo nie mają jakby również, nie mogą tego nigdzie gdzieś tam sobie umiejscowić w rzeczywistości, tak, zwłaszcza jeżeli w grę nie grali. Niemniej, to jest mega ciekawa i tak książka, bo każda książka, która jest o grach, jest ciekawa, wiadomo. A tutaj mamy dość interesujące spojrzenie, takie bardziej można powiedzieć, nie wiem, nazwałbym może techniczne, w stronę twórcy, troszkę takie poznanie jego inspiracji, coś takiego. Ważne, to jeszcze wspomnę, bo Julian Gollop zasłynął jeszcze z jednej gry, może to wam, chociaż ta gra była na Spectrum, to podejrzewam, że akurat jeszcze mniej osób pamięta, ale była na Spectrum taka mega popularna gra, która się nazywała Laser Squad. Również to była gra turowa i właśnie Julian Gollop ze swoim bratem pracowali nad tą grą. Pytanie, czy polecić? Oczywiście, że polecam, bo każda książka o grach to jest skarbnica wiedzy o tamtych czasach też i o tym, jak powstawały tytuły i Potwory w ciemności jest również pozycją, którą warto znać z punktu widzenia gracza. Ciekawa. Cieszę się, że Koso cały czas w pocie czoła wydaje kolejne publikacje o grach. Może nie są to
Ta książka może nie jest książką o jakimś super znanym tytule, jak niedawno było wydane, nie wiem, o Resident Evil, czy o GTA, czy o Doomie. To są bardziej rozpoznawalne tytuły. UFO Enemy Unknown jest taką grą, która no nie jest za bardzo, ale i tak czyta się to ciekawie, tak? Znaczy trzeba przebrnąć przez pierwszą połowę książki, która jest o planszówkach i o początkach fascynacji Juliana Golopa, w ogóle grami, nie mówię komputerowymi, bo grami głównie planszowymi. Jest to ciężkie, ale jak się przebrnie, no to spoko. Natomiast jest tu jeszcze jedna ciekawa rzecz i chyba powiem Wam, że te elementy są, czy tam te rozdziały są o wiele ciekawsze niż sama historia powstawania UFO Enemy Unknown. Są to wywiady, które były podobno tylko w oryginalnej, czy tam w edycji kolekcjonerskiej, czy specjalnej książki. One normalnie nie były w historii powstawania UFO Enemy Unknown, ale mamy tutaj wywiady z kilkoma twórcami UFO Enemy Unknown i mamy tutaj wywiady na przykład z kompozytorem, z beta testerem, autorem poradnika do XCOMa, także są to naprawdę mega ciekawe rzeczy i powiem Wam, że te artykuły czytało mi się o wiele lepiej niż samą historię Juliana Golopa i powstawania UFO Enemy Unknown, bo można było tutaj troszkę o pracy się dowiedzieć, konkretnej pracy nad, no co prawda konkretnym tytułem, ale te wywiady można powiedzieć, że wybiegają troszkę dalej poza samo UFO, także naprawdę mega fajnie się to czytało i te wywiady w mojej opinii są najbardziej wartościowym elementem tej książki. Natomiast jeżeli jesteś fanem UFO Enemy Unknown, zagrywałeś się w latach 90., no to myślę, że pozycja jak najbardziej przypadnie Ci do gustu, bo poznasz całą genezę tego, jak to się stało, że UFO Enemy Unknown było tak wciągającym tytułem i tak dobrym tytułem na swoje czasy. Jeżeli jednak UFO Enemy Unknown nazwa nie mówi Ci zupełnie nic, a XCOM coś tam Ci kołacze, no to możesz mieć problem z odnalezieniem się w historii, no bo czytanie o książce, o której nigdy czytanie książki o grze, w którą nigdy nie grałeś, bądź nawet nigdy o niej nie słyszałeś, no to jest trochę taka abstrakcja, więc raczej książka dla starych koni w moim wieku, którzy pamiętają, albo jeszcze starszych tak naprawdę, którzy doskonale pamiętają, no może nie doskonale, bo to już po tylu latach to może niedoskonale, ale pamiętają UFO Enemy Unknown, wiedzą czym to było, wiedzą z czym to się je, to na pewno dla nich książka jest o wiele bardziej wartościowa. Dziękuję wydawnictwu Open Beta za dostarczenie mi kolejnej publikacji, ja to się cieszę zawsze, wszystkie książki o grach to ja się zawsze mega cieszę, bo w Polsce to w ogóle tego nikt nie wydaje poza Kosem, naszym bohaterem narodowym, który wydaje w pocie czoła kolejne publikacje o grach. I nie zawsze są to najlepsze książki, nieważne, ważne, że są i że są zróżnicowane pod względem tematycznym, także każdy coś znajdzie tutaj dla siebie. Dobra, tak czy tak polecam osobom, które pamiętają, no osoby, które nie miały styczności, no to będzie to dosyć trudna do przebrnięcia historia. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.